Hej, z tej strony Grzegorz z TrainBrains, a w tym wideo chciałem pokazać Ci, w jaki sposób można korzystać z nowej funkcji modułu zależnościowego, w który wyposażony jest Pulpit, do prowadzenia symulacji. Jeżeli już spotkałeś się wcześniej z tym tematem, to pewnie wiesz, o co chodzi, natomiast dla tych, którzy są tutaj nowi, wspomnę, że moduł zależnościowy, który możesz sobie zobaczyć w tym wideo podlinkowanym na górze, daje taką możliwość, żeby wypróbować sobie działanie poszczególnych funkcji systemu bez konieczności podpinania fizycznych urządzeń, które znajdują się pod makietą. Czyli w dużym skrócie możemy na przykład sterować naszą makietą, nie mając jej, tak na dobrą sprawę. Żeby to było możliwe, wewnątrz pulpitu zabudowane są wszystkie urządzenia, które normalnie tutaj występują, czyli kontrolery pulpitu, moduły zajmujące się wyświetlaniem informacji na poszczególnych kontrolkach. Natomiast to, czego nie musimy mieć, to nie musimy mieć sprzętu, który znajduje się pod makietą, czyli nie mamy już tutaj żadnych ani sterowników do semaforów, ani detektorów niezajętości odcinków, kontrolerów segmentów itd. To wszystko te wszystkie informacje dostarczane są do nas i do całego systemu zależnościowego na podstawie symulacji, czyli de facto my stwierdzamy, że chcielibyśmy na przykład mieć możliwość zająć konkretny tor, czy wyświetlić sygnał na semaforze i zakładamy, że to się po prostu dzieje. Nowością w tym wszystkim jest możliwość wykorzystania także modułu do blokady liniowej. W tym przypadku mamy tutaj moduły do blokady typu C, czyli będziemy mieli na naszym pulpicie możliwość obsługi bloku początkowego, pozwolenia i końcowego, a także możliwość wyświetlania stanu przeciwwtórności liniowej, czyli kontrolki PWL. Do zilustrowania tej całej sytuacji i sposobu obsługi pulpitu przyjmiemy sobie coś takiego, że do naszej stacji będzie się zbliżał pociąg o numerze 44041. Natomiast na naszej stacji, załóżmy, że na przykład na torze 5 będzie sobie stał pociąg o numerze 4466. To, co będziemy chcieli teraz zrobić, to umożliwić sąsiedniemu posterunkowi wprowadzenie czy wypuszczenie pociągu na szlak, a my będziemy chcieli go przyjąć tutaj do nas na stację. Żeby to zrobić, musimy w pierwszej kolejności dać zgodę sąsiedniemu posterunkowi na wyprawienie pociągu w naszą stronę. Żeby to zrobić, musimy oczywiście skontaktować się telefonicznie na początku z sąsiednim posterunkiem. Jeżeli to już zrobimy, to co zostaje, że tak powiem, po naszej stronie do zrobienia, to jest obsłużenie bloku pozwolenia, czyli danie de facto pozwolenia sąsiedniemu posterunkowi. I to teraz zrobimy. W tej chwili blok pozwolenia został zablokowany. Sąsiedni posterunek ma zgodę na to, żeby wypuścić do nas pociąg. No i za chwilkę, jak dyżurny z sąsiedniego posterunku, co podlega oczywiście symulacji, otrzymał tę zgodę i wyprawi do nas pociąg, to zablokowany zostanie blok końcowy po naszej stronie, co będzie oznaczało, że pociąg wyjechał na szlak. Dyżurny z sąsiedniego posterunku zablokował u siebie blok początkowy. U nas w tym przypadku został odblokowany blok końcowy, natomiast my jeszcze w tym momencie nie mamy możliwości go obsłużyć. To będzie możliwe dopiero wtedy, kiedy pociąg fizycznie wjedzie już na naszą stację i zwolni tutaj pierwszy odcinek torowy tutaj za semaforem wjazdowym na naszej stacji. To też podlega symulacji, ponieważ jest to zrobione w ten sposób, że nasza blokada liniowa, która jest tutaj wykorzystana, w trybie symulacji zakłada, że przejazd pociągu pomiędzy sąsiednimi posterunkami trwa około 2 minuty. Nie jest to dużo, natomiast na potrzeby takiej zabawy i symulacji jest to taki czas, który wystarczy na to, żeby wykonać inne czynności tutaj na stacji i wypróbować poszczególne urządzenia, czy obsłużyć poszczególne urządzenia, które tutaj są wykorzystywane. To, co my teraz powinniśmy zrobić, to tak, ułożyć drogę przebiegu tutaj dla tego pociągu, który przyjmujemy na przykład na ten tor pierwszy, czyli w naszym przypadku ta droga przebiegu jest tutaj ułożona i nic więcej nie będziemy musieli robić. No i to, co powinniśmy jeszcze zrobić, to obsłużyć tutaj przycisk semafora wjazdowego.
mamy podany sygnał zezwalający na semaforze wjazdowym. Tutaj zapaliła nam się kontrolka przy bloku końcowym. To jest takie rozwiązanie, które powiedzmy jest takim elementem tymczasowym, ponieważ w rzeczywistości działa to w ten sposób, że jeżeli pociąg minie i zwolni ten ostatni odcinek tutaj na trasie swojego przejazdu i wjazdu na stację, to po zwolnieniu tego pierwszego odcinka za semaforem zwolniłaby się tak zwana zastawka nad blokiem końcowym i to pozwoliłoby nam obsłużyć ten przycisk. Do tego tutaj jest wówczas też osobna kontrolka, która się zapala. Tutaj akurat w tym rozwiązaniu tego w tej chwili jeszcze nie ma i będzie to zrobione inaczej. Natomiast na potrzeby, że tak powiem, obsługi tego na tym etapie, ta kontrolka zmienia kolor z czerwonego na pomarańczowy. To jest oczywiście rozwiązanie, które w rzeczywistości nie występuje, natomiast dla nas jest to takie rozwiązanie tymczasowe. I dzięki temu wiemy, że pociąg po pierwsze wjechał już tutaj na stację, przejechał sobie tutaj na ten tor i w tej chwili znajduje się w tym miejscu. Minięty został oczywiście już semafor. Semafor został wygaszony z powrotem na sygnał stój i dla nas jest to informacja, że możemy ten blok końcowy w tej chwili już obsłużyć. W ten sposób dając informację dyżurnemu z sąsiedniego posterunku, że szlak został zwolniony. I to teraz zrobimy. Blok został obsłużony, linia została zwolniona. Teraz to, co musimy zrobić, żeby móc wyprawić pociąg w drugą stronę, czyli ten na przykład 4466 do sąsiedniego posterunku, to musimy dostać zgodę od dyżurnego z sąsiedniego posterunku na wyprawienie pociągu. I teraz też dzwonimy, rozmawiamy, dostajemy zgodę, dyżurny obsługuje ten blok i właśnie dzięki temu blok pozwolenia został u nas odblokowany, co oznacza, że my mamy możliwość wyprawić pociąg na szlak. To, co teraz będzie się działo po naszej stronie, to znowu musimy ułożyć na początku drogę przebiegu dla tego pociągu. W tym przypadku będziemy przekładali rozjazdy numer 2 i numer 5. Zauważ, że wszystko to, co się tutaj dzieje się w ogóle bez udziału makiety. Także korzystając właśnie z zalety tego symulatora, czy tego trybu działania jako symulator, mamy możliwość przetestować, czy na przykład przebiegi, które są tutaj u nas zdefiniowane, działają poprawnie, czy są odpowiednio zdefiniowane, czy nie da się przypadkiem wykonać jakichś czynności, które nie powinny być dopuszczone. Ok, sprawdźmy teraz, co będzie się działo dalej. W momencie, kiedy mamy już tutaj ustawiony u nas mamy ten blok pozwolenia po naszej stronie i mamy możliwość wyprawić pociąg do sąsiedniej stacji, to w momencie, kiedy obsłużymy sobie tutaj przycisk i podamy sygnał na semaforze wyjazdowym z naszego toru 5, to droga przebiegu zostanie utwierdzona, czyli nie będziemy mieli możliwości zmiany czy przełożenia tych rozjazdów, nie podamy też innych semaforów, ale wydarzy się jeszcze jedna rzecz, czyli zostanie, że tak powiem, aktywowana przeciwwtórność liniowa i zaraz pokażę Wam, o co z tym dokładnie chodzi. To tak, obsługujemy semafor wyjazdowy. Zapaliło nam się światło na semaforze wyjazdowym. Mamy przebieg tutaj utwierdzony już od semafora E. No i zapaliła nam się kontrolka PWL przy naszej blokadzie liniowej. Co to oznacza? To oznacza, że kiedy pociąg minął nam tutaj już semafor i de facto w tej chwili znajduje się mniej więcej w tej pozycji, w tym położeniu, przebieg mamy w dalszym ciągu zablokowany i pociąg wyjeżdża sobie tutaj na linię, to dzięki temu, że mamy aktywną przeciwwtórność, to teraz po zwolnieniu już tego przebiegu nadal możemy przekładać rozjazdy, ponieważ ten przebieg został już u nas zwolniony. Natomiast to, czego nie możemy zrobić, to nie możemy podać semafora wyjazdowego z innego toru, mimo tego, że droga jest tutaj wolna. Dlaczego? Bo zajęty jest odcinek. Czyli nasza linia do sąsiedniego posterunku jest zajęta. To, co my musimy w tej chwili zrobić, to, że obsłużymy sobie teraz blok początkowy i damy znać, że pociąg zajął już szlak. Ta przeciwwtórność liniowa nam się deaktywuje. Natomiast to nie oznacza, że teraz możemy wyprawić pociąg. Ponieważ, żeby to wszystko było możliwe, to poza tym, że możemy ułożyć drogę przebiegu i ta przeciwwtórność jest w tej chwili dezaktywowana, to nie mamy u siebie po naszej stronie odblokowanego bloku początkowego, a to powoduje, że nie mamy możliwości podania tego semafora. To jest po prostu zabezpieczenie, które powoduje, że w tej chwili my tutaj sobie tego semafora nie podamy praktycznie z żadnego toru. To nie ma znaczenia, czy będziemy mieli ustawiony przebieg konkretnie z tego czy tego toru. To się po prostu u nas nie uda. Kiedy to będzie możliwe do zrobienia ponownie?
Będzie to możliwe wówczas, kiedy ten pociąg po tym czasie około 2 minut dojedzie do kolejnego posterunku, a dyżurny ruchu z tego posterunku obsłuży po swojej stronie blok końcowy, co spowoduje odblokowanie bloku początkowego po naszej stronie, a wówczas cała procedura będzie mogła zostać powtórzona jeszcze raz. Możemy sobie zasymulować taką sytuację w ten sposób, że postawimy sobie jeszcze jeden jakiś pociąg tutaj po naszej stronie i spróbujemy powtórzyć tą sytuację raz jeszcze, na przykład z tego toru. Poczekamy, aż dyżurny obsłuży nam tutaj blok końcowy po swojej stronie. Będziemy to słyszeć też po dzwonku. No i oczywiście blok zostanie odblokowany, zmieni się tutaj kontrolka z naszej strony. To, co moglibyśmy w tej chwili zrobić, to na przykład zrobić sobie manewry, czyli na przykład wyjechać z tego toru, dojechać tutaj do granicy przetaczania, nie wyjeżdżając na szlak. I to mamy, że tak powiem, możliwość normalnie zrobić, czyli możemy sobie podać tutaj semafor na przykład na sygnał zezwalający na manewry. Teraz wyjechać tutaj do granicy przetaczania, nie wyjeżdżając na szlak. Teraz wykorzystując ten czas, że pociąg jedzie jeszcze do kolejnego posterunku, możemy przełożyć sobie na przykład rozjazd do pozycji minusowej tutaj z przodu i przetoczyć sobie nasz skład na przykład na tor 5. Obsługujemy tarczę manewrową. Mamy podany sygnał zezwalający na jazdę manewrową. No i nasz skład wjeżdża sobie tutaj powolutku na tor 5. Symulujemy sobie przejazd. Jako że tarcza została już minięta, to symulator wykazuje minięcie tego tarczy manewrowej. I za chwilę zostanie zwolniony też przebieg manewrowy, co będziemy słyszeć teraz. No i w sumie w tym momencie mamy już zakończone manewry. Czekamy tutaj, aż blokada się zwolni. No i jak pociąg dojedzie do kolejnego posterunku, to będziemy mogli ponownie wypuścić kolejny skład z naszej stacji. No i widocznie blok końcowy został obsłużony na sąsiednim posterunku. Tego pociągu już tutaj w tej chwili nie ma. A my możemy spróbować ułożyć drogę przebiegu dla naszego kolejnego pociągu. Tu już mamy drogę ułożoną, ponieważ nie przywróciliśmy rozjazdów do pozycji zasadniczej po poprzednich manewrach, ale wykorzystamy sobie tą sytuację do tego, żeby po raz kolejny wyprawić pociąg z tego toru. Także obsługujemy semafor wyjazdowy, podajemy sygnał do wyjazdu, aktywuje nam się przeciwwtórność liniowa, która zabezpieczy nam możliwość wyprawienia kolejnego pociągu, zanim obsłużymy blokadę. Pociąg nam tu mija semafor. Elegancko się to zgrało i wyjeżdża sobie na szlak. A jak nam się zwolni przebieg od semafora E, to ponownie obsłużymy sobie blokadę. Teraz przystępujemy do obsługi blokady. I ponownie czekamy, aż pociąg 44056 dojedzie do kolejnego posterunku. Tak to mniej więcej działa. Mam nadzieję, że było to dla Ciebie ciekawe. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, to bardzo chętnie odpowiem na nie w komentarzu. No i do zobaczenia w następnym materiale. A jeżeli jesteś ciekaw, w jaki sposób powstają takie pulpity kostkowe, to zapraszam Cię na naszą stronę trainbrains.eu. Do zobaczenia, hej!